jesz popularną parówkę i zwijasz się z bólu, a zjadasz ostre chili i czujesz się świetnie, to twój żołądek jest poligon doświadczalny, a ty nie wiesz, kto na nim tak naprawdę walczy. W dzisiejszym spotkaniu rozłożymy ten twój układ pokarmowy na czynniki pierwsze. Opowiem o refluksie, o wrzodach, o pasożytach, o wątrobie. Podam Wam skuteczne domowe metody, które nie są wymysłem, lecz są poparte twardymi światowymi badaniami klinicznymi, abyście Wy mogli ulżyć sobie już dzisiaj. Niedawno mieliśmy taką kobietę przygotowaną już do operacji po usunięciu woreczka żółciowego, która mdlała z bólu przez zwieracz od jego. Po 2 tygodniach tak naprawdę naszej terapii i głębokiego oczyszczania wątroby w akademii, kolki zniknęły bezpowrotnie, a operacja chirurgiczna była po prostu odwołana. W dzisiejszym spotkaniu na żywo opowiem Wam na Wasze pytania, rozbierzemy problemy żołądka, bóle po jedzeniu i to, czy dzieci można bezpiecznie odrobaczać. Weźcie sobie notatki w dłoń, zaczynamy. Dzień dobry Państwu, z tej strony Aleksander Herecki z Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Zaczynamy dzisiaj kolejne spotkanie na żywo, pytania i odpowiedzi, które do nas trafiają. Tutaj na początku chciałbym Wam taki żarcik przyprowadzić. Wiecie, że przychodzi na przykład czasem pacjent do lekarza i mówi: Panie doktorze, jak dotykam palcem głowy, to boli. Jak dotykam brzucha, to boli. Jak dotykam kolana, to też boli. I co mi jest? A lekarz patrzy i bada i mówi: Panie, Pan ma po prostu złamany palec. I my w Akademii szukamy prawdziwej przyczyny w całym organizmie i o tych tak naprawdę przyczynach dzisiaj porozmawiamy. Pierwsze pytanie mamy na temat chrypki i reflux od pani Danuty. Czy chrypka może być od refluksu? Pani Danutko, co to jest w ogóle tak naprawdę chrypka? To jest wywołane refluksem, to zjawisko znane w medycynie jako refluks krtaniowo-gardłowy. Kwas i silne enzymy trawienne zamiast pracować w żołądku, cofają się tak naprawdę w górę przyłyku aż do gardła i strun głosowych. Struny głosowe nie mają warstwy śluzoodpornej na żrący kwas, więc ulegają dosłownemu tak naprawdę poparzeniu chemicznemu. Starają się tak naprawdę opuchnięte i stąd bierze się tak naprawdę przewlekła chrypka, ciągle jak na chrząstnie, a czasem nawet guzki lub polipy w strunach głosowych. Dlaczego tak się dzieje? Bo medycyna konwencjonalna niemal zawsze diagnozuje to jako nadmiar kwasu. I to jest jeden z największych błędów naszych czasów. W 90% przypadków to jest niedobór kwasu żołądkowego. Jeżeli żołądek jest niedokwaszony, tak naprawdę specjalny wentyl, dolny żwierdzacz przyłyku nie dostanie sygnału chemicznego do zamknięcia. Dodatkowo niedotrawienie jedzenia zaczyna gnić i fermentować w temperaturze 37 stopni. Powstają gazy gnilne, które niczym rosnący balon wypycha resztki kwasu do gardła, tak naprawdę paląc Pani głos. Co w tym przypadku może Pani w domu zrobić? Tak naprawdę to jest na przykład pierwsza rzecz, to jest rano 15 przed minut posiłkiem wypić łyżkę naturalnego, miętnego octu jabłkowego rozcieńczonego z pół szklanki ciepłej wody. To sztucznie tak naprawdę dokwasza żołądek, zabija gnicie i wymusi fizjologiczne zamknięcie zwieracza. Kolejna rzecz, mamy świetną mieszankę ziołową zdrowy żołądek. Zamiast szukać pojedynczych ziół, zastosujcie gotową mieszankę. W jej skład wchodzą potężna armia lecznicza. Liść babki lancanowatej, pokrzywa, malina, szałwia, mięta pieprzowa, również glistniki, oman i tak dalej. To kompozycja z jednej strony powleka goi nadżerki i z trzeciej stymuluje produkcję właściwych soków trawiennych. To jest naprawdę świetna rzecz, wiele osób już się przekonało. Kolejną rzeczą, co możemy zrobić, podnieść tak naprawdę część, gdzie mamy poduszkę łóżka o 10-15 cm, podkładając na przykład pod łóżko, pod nogi coś
i śpijcie wyłącznie na lewym boku, co anatomicznie zapobiega wylewu się tak naprawdę z treści z żołądku. I tutaj przygotowałem dla Was kilka takich ciekawostek, jakie badania mogą to potwierdzić. I tak naprawdę tutaj baza medyczna PubMed oraz wytyczne gastrologiczne z Mayo Clinic omawiają tutaj bezlitosno, tak naprawdę udowadniają, że nadużywanie leków hamujących kwas niszczy trawienie i wcale nie leczy tak naprawdę przyczyny refluksu. My mieliśmy jak najbardziej tutaj taki jeden z wielu przypadków, trafił do nas tutaj śpiewak operowy, który przez chrypkę refluksową zmuszony był przerwać karierę, no przecież on nie mógł śpiewać. I leki to z gastrologa tylko pogarszały jego sprawę. On nie przyjmował to miesiąc, tylko niestety już dłuższy czas. Odbudowaliśmy jego kwasowość, jego żołądka naszymi mieszankami, usunęliśmy pasożyty, a po 14 dniach chrypka zaczynała znikać, po miesiącu praktycznie odzyskał pełną skalę głosu. Zachęcam Was do tego też dążyć, żeby się całkowicie usunąć swój problem, swoją dolegliwość, która już pewnie tkwi nie pierwszy dzień. Kolejne pytanie od pani Elżbiety na temat Helicobacter pylori, czyli jak zwalczyć Helicobacter pylori. Pani Elżbietko, jak zwalczyć Helicobacter pylori? To jest bardzo popularny problem. Helicobacter pylori to tak naprawdę bardzo sprytna, spiralna bakteria, gram ujemna, która zagnieżdża się głęboko w błonie śluzowej żołądka. Posiada ona specjalne tak zwane witki, które normalnie wiercą się w śluzówkę oraz unikalny enzym, który pozwala jej tworzyć tak zwaną wokół siebie chmurę amoniaku, które całkowicie chronią ją przed zniszczeniem kwasem. To ona odpowiada w 80% za wrzody żołądka. Wyobraźcie sobie, że wiele osób niestety na dzień dzisiejszy w społeczeństwie to ma. I dlaczego tak się tak naprawdę to dzieje? Słuchajcie, wracamy do środowiska. Ta bakteria rozwija się i atakuje tylko wtedy, gdy organizm jest wyczerpany, a kwasowość żołądka drastycznie spada. Przy silnym, prawidłowym kwasie solnym 1,5 do 2 pH żadna bakteria nie ma prawa przetrwać. Kiedy ludzie biorą latami leki na zgagach, celowo wywołując swój kwas tak naprawdę, tworząc idealne, cieplarne warunki dla rozmnażania się Helicobacter, który potem dosłownie wyżera dziury w śluzówce. I co w tym przypadku możemy w domu zrobić? Słuchajcie, przede wszystkim jedzcie codziennie garść świeżych, na przykład 3-dniowych kiełków brokuła, ale koniecznie musicie je bardzo długo i dokładnie rzuć. Tak naprawdę one zawierają bardzo duże ilości sulforanu, który przenika przez śluz i niszczy tą bakterię. Kolejna rzecz, którą możecie zrobić, to jest picie propolisu lub pryskanie do gardła, na przykład 30 kropli prawdziwej nalewki propolisowej rozpuszczamy w łyżce wody 3 razy dziennie na czas. Propolis to pszczeli cud i naturalny antybiotyk niszczący otoczy tak naprawdę tej bakterii. Kolejna rzecz, czysty, 100% sok żurawiny błotnej. Utrudnia ona bakterii przylepianie się do ścianek żołądka i jest to naprawdę udowodnione naukowo. Jakie badania to mogą potwierdzić? Proszę Państwa, tutaj przygotowałem dla Was informację, że bakteria Helicobacter pylori to jest główną przyczyną tak naprawdę wrzodów i czynników ryzyka raka żołądka według WHO. To jest bardzo popularne przecież badania, gdzie są udowodnione rzeczy, tak? Badania na przykład przez Johns Hopkins University publikowane na bazie PubMedu udowadniają, że sulforan z kiełku brokuła wykazuje potężne działania bakteriobójcze wobec Helicobacter pylori, niszcząc nawet szczepy jak najbardziej lekooporne. Więc zachęcam w domu spróbować. My mieliśmy jak najbardziej taką fajną kobietkę, która leczyła Helicobacter pylori antybiotykami aż 4 razy. Za każdym razem ta bakteria wracała, a jelita były coraz bardziej zrujnowane. W Akademii my zastosowaliśmy jak najbardziej megadawki naszych fitosubstancji i zabiegów wzmacniających i regeneracyjnych.
Doprowadziło to do 100% zniszczenia bakterii po 4 tygodniach, co nawet potwierdziły potem testy najbardziej kału. Kolejne tutaj pytanie od pani Bożenki na temat stanu zapalnego żołądka. Jak leczyć stan zapalny żołądka? I słuchajcie, tutaj chciałbym jeszcze zadać do Was pytanie. Jeżeli te porady dla Ciebie wartościowe, kliknij subskrybuj, zostaw łapkę w górę. To pomaga nam tak naprawdę dotrzeć do ludzi potrzebujących pomocy. To jest bardzo ważne, ponieważ niestety na dzień dzisiejszy ludzie błędnie dokonują swoich decyzji i nie mogą sobie pomóc w swoim zdrowiu. Więc pytanie od pani Bożenki, jak leczyć zapalenie żołądka? Pani Bożenka, co to jest w ogóle stan zapalny żołądka? To nic innego jak potężny obrzęk, zaczerwienienie i podrażnienie tej niezwykłej, delikatnej błony śluzowej, która wyściela żołądek. W stanie ostrym ona powoduje to okropny ból przy każdym posiłku, pieczenie, a nawet w stanie przewlekłym prowadzi do atrofii, czyli powolnego zaniku kąsków, anemii, bo one przyspieszają tak naprawdę likwidację uswajania żelaza, nie przyswaja się witaminy B12 i czasem nawet mutacji komórkowych, nawet nowotworowych. Dlaczego tak się dzieje tak naprawdę? Oprócz bakterii Helicobacter pylori, głównym ukrytym winowajcą są połykane jak cukierki nowoczesne lekarstwa, czyli leki przeciwbólowe, ibuprofen, ketofen, aspiryna i tego podobne. One dosłownie rozpuszczają powłokę ochronną naszego żołądka. Inne przyczyny to oczywiście chroniczny, miażdżący stres, którym żyjemy na co dzień, który powoduje skurcz wszystkich naczyń krwionośnych żołądka, odcinając mu życiodajną krew oraz nadużywacie jak najbardziej często niestety alkohol i ogromne ilości glutenu, który działa jak klej po prostu. Więc naprawdę warto nad tym się zastanowić. I co w tym przypadku możemy w domu zrobić? Sok surowego ziemniaka, czyli wyciskać sok surowego, dokładnie umytego ziemniaka, pijcie 50 ml rano na dzień. To stara metoda, która zawierająca naturalne skrobie proteiny, które otulają i łagodzą stany zapalne lepiej niż apteczne żele. Druga rzecz, świeży sok z białej kapusty, to jest witamina U. Codziennie wyciskajcie sok z kapusty, zawiera on czynniki przeciwrzodowe. Bezwzględne odcięcie leków przeciwbólowych. Musicie natychmiast wyrzucić z szafki tabletki przeciwbólowe. Ból tak naprawdę zwalczajcie naturalnie, na przykład okładami, kurkuminą na przykład, przeciwzapalne jak bardziej. W przeciwnym razie żołądek nigdy, ale to nigdy nie zregeneruje się. I na to mamy tym razem również jak najbardziej potwierdzające badania. Problem tak naprawdę jest bardzo poważny i tutaj mówią nam o tym jak najbardziej badania z różnych źródeł, które problem jest uznawany za światowy za plagę. Wytyczne kliniczne, tak naprawdę publikowane w prestiżowym New England Journal of Medicine, jasno wskazują, że leki grupy przeciwbólowych jako główna przyczyna tzw. gastroskopii indukowanej lekami, gastrospatii, zatrzymanie ich jak najbardziej to jest trzeba krok numer 1, żeby zlikwidować ten problem. Mieliśmy taką starszego pana, który trafił do nas rok temu z chronicznym, zanikowym stanem zapalnym żołądka. Dzięki borowinowym aplikacjom na powłoki brzuszne wyciągnęliśmy stan zapalny na zewnątrz, a żołądek tak naprawdę podjął naturalną pracę już, która po 2 latach męczarni człowiek nie mógł sobie poradzić. To jest jak najbardziej polecane, żeby w domu to jak najbardziej zrealizować. Kolejne pytanie mamy od pani Ewa. Pani Ewa pyta, dlaczego boli brzuch po parówkach? No i tutaj ciekawe pytanie takie, które przeczytałem, aż nie uwierzyłem. Kupiłem piękne różowe parówki, z dużym apetytem zjadłem, ale do obiadu i już po 2 dniach cierpi jak najbardziej bóle brzucha. Jechała daleko, więc sprawdziła, że parówki nie zepsuły się. No i tutaj pani Ewa, no,
Ja bym chciał tutaj taki trochę żart podrzucić, że wiecie, co pasożyt mówi do pasożyta w jelitach, kiedy człowiek zjada taką sklepową parówkę z długą datą ważności. No i ona oczywiście mówi: stary, trzymaj się mocno ścianki z tymi konserwantami, pożyjemy w nim ze 100 lat. Dlaczego te porówki się nie psują? Bo mają tyle chemii, że nawet bakterie gninne boją się do nich zbliżyć. I co to jest tak naprawdę, Pani Ewa? Pani organizm zareagował potężnym buntem, odczuciem, zatruciem na produkt tak naprawdę, który Pani zjadła, który nazwała Pani pięknymi różowymi porówkami. To ten ból to nic innego jak ostra nietolerancja żołądkowo-jelitowa na toksyny przemysłowe i chemiczne dodatki do żywności, które powodują potężny skurcz jelit, potocznie tak zwaną kolką jelitową. Dlaczego tak się dzieje tak naprawdę? Sama Pani zauważyła, że jechała daleko i nie mogło się zepsuć, ale w tym zdaniu tkwi tak naprawdę przyczyna Pani cierpienia. Dlaczego mięso się nie psuje na płucy i dlaczego ma idealny różowy kolor? Ponieważ ładują się na nie ogromne ilości azotanów sodu, na przykład te słynne E250, azotanów, zagęszczaków, stabilizatorów. Kiedy te substancje chemiczne wpadają do żołądka tak naprawdę w kwaśnym środowisku, to wszystko niestety łączy się z amonikwasami mięsa, tworząc tak naprawdę nitrozaminy. Są to jedne z najbardziej rakotwórczych i drażniących substancji na Ziemi. Pani organizm zareagował bardzo zdrowo. Zacisnął tak naprawdę z bólu, by odrzucić truciznę i zmusić Pani do zaprzestania jedzenia tak naprawdę. To jest bardzo dobra reakcja samoobrony naszego organizmu, ale oczywiście ludzie to odbierają: o, boli, to coś się złego dzieje, a to jest pierwszy sygnał naszego obrony, że on informuje nasz mózg, że coś się dzieje. I co w tym przypadku możemy w domu zrobić? Słuchajcie, jeżeli po jedzeniu przetworzonej żywności czujecie takie zatrucie, weźcie od razu dużą dawkę węgla aktywnego z dużą ilością wody. To naturalny sorbent, który jak gąbka wchłania tą całą chemię z jelit i po prostu mamy dostęp do niej w sklepie, że możemy to wszystko wyrzucić. Możecie to jak najbardziej kupić albo w aptece, albo u nas w sklepie naturalny jak najbardziej. Kolejna rzecz. Nie jedźcie absolutnie nic, dopóki ból nie minie. Ciało musi mieć 100% energii na oczyszczanie układu krwionośnego z trucizny. Trawienie kolejnego posiłku to tylko proces, który ten proces zablokuje. Kolejna rzecz, napar skurczowy z kopru i rumianku. Pijcie mocny, ciepły napar z rumianku i kopru włoskiego. Działa on spazmolitycznie na ścianki naszych jelit. Uwalnia nas ze stanu gazy i znosząc tak naprawdę ból. Lub zastosować jak na przykład jakieś miętę lub nospę, które rozkurcze to jeszcze nasze drogie. Jakie tak naprawdę tu badania potwierdzają? Tu mamy badania z WHO, jak najbardziej na przykład, które mówią, że niech przemówią najważniejsze nasze instytucje świata. World Health Organization WHO w swoich oficjalnych twardych wytycznych zaklasyfikowała przetworzone mięso, w tym parówki i wędliny z azotanami, do grupy numer 1 substancji rakotwórczych, czyli tej samej grupy co azbest, pluton i tytoń. Wyobraźcie sobie, a człowiek idzie legalnie do sklepu, kupuje, smakuje, nie psuje się, kolorowo wygląda i jest zadowolony. Pamiętam takiego młodego mężczyznę, który do nas przyjechał. Jelita były spuchnięte, a brzuch twardy jak kamień od konserwantów. Terapia masażem naszego brzucha visceralnym dosłownie wymasowała zastane gazy i rozluźniła powięzi. To ciepło, które zastosowaliśmy i oczyszczania pomogły jak najbardziej to wszystko rozluźnić i człowiek do dnia dzisiejszego już nie ma problemów, dba o siebie w domowych warunkach. Kolejne pytanie od Pani Maria. Dlaczego po chili czuje się lepiej? To jest Pani Maria. Dlaczego raz na miesiąc Pani zjada duże ilości papryczki i oprócz 15 minut bólu i pieczenia brzucha następnego dnia nie czuje się Pani świetnie? Czy obżeranie się te chili i to jest choroba? Takie pytanie Pani zadała. Pani Maria, co to jest tak naprawdę? Ja spokojnie mogę Pani uspokoić. To absolutnie nie jest objaw choroby psychicznej czy fizjologicznej. To bardzo głęboki
zintegrowany mechanizm samoleczenia organizmu. Zjawisko, które Pani opisuje, to nic innego jak kontrolowany szok nerwowy i nagła stymulacja układu hormonalnego i krwionośnego dokonywana za pomocą tak naprawdę kapsaicyny, czyli bioaktywnej substancji odpowiedzialnej za ostrość papryczki chili. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Kapsaicyna wpadająca do żołądka z całą mocą uderza w specjalne receptory bólowe. Mózg dostaje sygnały alarmowe, pali się. W ułamku sekundy organizm wysyła w to miejsce gigantyczną ilość krwi, aby ten pożar ugasić. Ta świeża krew przynosi tlen i usuwa zastoje. Co więcej, w reakcji na ostre pieczenie żołądek rzuca się do produkcji olbrzymiej ilości gęstej śluzówki obronnej, której paradoksalnie, fenomenalnie goi stare mikrouszkodzenia. A dlaczego tak naprawdę na drugi dzień czuje Pani, że jest jak nowonarodzona? Bo mózg w nagrodę za przetrwanie tego pożaru uwalnia potężne dawki endorfin, czyli hormonów szczęścia i znieczulenia tak naprawdę, które działają jak naturalna, legalna morfina. Czy Wy o tym mogliście pomyśleć, że może być legalna morfina? Czyli tak naprawdę to są wszystkie nasze hormony szczęścia, gdzie my się lepiej wtedy czujemy tak naprawdę, nie? I co możemy w domu zrobić? Tak naprawdę jak najbardziej kapsaicyna nie rozpuszcza się w wodzie. Dlatego woda nie gasi pieczenia. Rozpuszcza się ona tylko w tłuszczach. I ono jak najbardziej chroni błony śluzowe przed fizycznym poparzeniem. Więc dodawajcie zawsze do posiłku więcej tłuszczu, żeby to się lepiej uswajało i nasz organizm potrzebuje go, ponieważ nasze komórki zbudowane też z komórek tłuszczu. Kolejną rzeczą, łączenie chili ze świeżym korzeniem imbiru. Imbir silnie wygasza stany zapalne, a chili stymuluje najlepszy domowy duet na zastane trawienie i słabe krążenie. I trzecia rzecz to jest pieprz cayenne. Jeżeli macie problemy jak najbardziej z krążeniem obwodowym, czyli zimne stopy, dłonie, tak naprawdę szczypka pieprzu cayenneskiego z ciepłą wodą rano fenomenalnie otworzy własne naczynie włosowate na cały dzień. Naprawdę działają fenomenalnie. Jakie tego badania potwierdzają tutaj? Mamy tutaj badania z PubMedu, które mówią o licznych tak naprawdę metaanalizach obalających, że też stary mit, że ostre papryki bez przyprawy, bez chemii nie wywołują wrzodów. One zwiększają przepływ krwi, co wręcz sprzyja zdrowieniu nabłonka. To jest nie do pomyślenia. Ludzie się tego boją. Oczywiście trzeba najpierw naprawić jelita, żeby nie podrażniały, jeżeli są takowe problemy, ale pieprz cayenne czy inne przyprawy ostre używane w dużej ilości krajów, jak na przykład Chiny, Indie, gdzie zobaczcie, jaka duża populacja tych ludzi, czyli działa dla nich na korzyść i mniej w ten sposób chorują. A jeżeli chodzi o Indię, sami pamiętacie, że tam higiena jest bardzo słaba, więc te przyprawy naprawdę kolosalną robotę robi, neutralizując te wszystkie bakterie, wirusy, które trafiają do nich od zewnątrz, tak? Kolejne pytanie na temat od pani Sylwii, na temat, czy może oczyścić wątrobę przy HBV. Proszę panią, jak najbardziej i mieliśmy takich problemów dosyć sporo. Można spokojnie z tym jak najbardziej również można z tym sobie walczyć i poradzić. Jeżeli chciałbym tylko zadać Państwu pytanie, jeżeli z któryś z tych problemów, które rozmawiamy, zmagacie się najczęściej, napiszcie proszę to w komentarzu. Ja postaram się na przyszłych kolejnych wideo odpowiedzieć na Wasze pytanie. Jeżeli to nie będzie na przyszłość, to będzie na pewno kolejnym, ponieważ niestety pytań jest bardzo dużo. Staram się je dokładnie tutaj dla Wam wytłumaczyć, ponieważ to jest bardzo ważne, żebyście Wy przede wszystkim zrozumieli, dlaczego Wasz organizm w ten sposób reaguje i dlaczego warto o niego zadbać, ponieważ to niestety może doprowadzić do zrujnowania Waszego
organizmu, jeżeli już teraz tym się nie zajmiecie. Dlatego bardzo to jest ważny temat, którym warto się oczywiście podzielić z rodziną lub ze znajomymi. Więc tutaj pytanie na temat od pani Sylwii na temat oczyszczania wątroby. Czy można oczyścić wątrobę z HBS dodatnim? I teraz, co to jest tak naprawdę, pani Sylwia, że wynik HBS dodatni to twardy dowód, że pani organizm, a konkretnie w samych komórkach pani wątroby rozgościł się i żyje wirus zapalenia wątroby typu B. Może on oczywiście w fazie gwałtownej, ostry albo znacznie tak naprawdę częstsze, bardziej niebezpiecznej w fazie przewlekłego, ukrytego nosicielstwa, trwającego latami, czyli człowiek tak naprawdę tego może nie odczuwać. Dopiero badania to u pani pokazały. Pierwsze objawy oczywiście może być jakiekolwiek tam kucie pod żebrami, może być zmiany jak najbardziej skóry czy tam inne dolegliwości, ale często ludzie w ogóle o tym nie zwracają uwagi, no bo może coś innego tam zjadł, już coś źle się poczuł. Dlaczego tak się dzieje? Z punktu widzenia fizjologii wirus traktuje pani wątrobę jak własną fabrykę do kupowania samego siebie. Co to tak naprawdę twój organizm robi? Czyli wysyła tam wojsko układu odpornościowego, co wywołuje permanentny, tlący się latami stan zapalny. Twoja wątroba zamiast zajmować się tak naprawdę odtruwaniem krwi, metabolizmem tłuszczów i produkcją energii, na 80% walczy z wirusem. Czyli te załogi żółciowe, martwe komórki, metale ciężkie, to wszystko gromadzi się w niej tak naprawdę zarastającym w bardzo szybkim tempie. Znacznie szybciej niż u zdrowego człowieka. Dlatego odpowiedź na to pytanie brzmi: nie tylko można, ale jak najbardziej bezwzględnie obowiązkiem jest, żeby to przeprowadzić, aby taką wątrobę oczyszczać. Jeżeli nie odciążymy tak naprawdę tą zablokowaną wątrobę, to ona, zapchana ta fabryka z czasem ulegnie zwłóknieniu i martwości. Bardzo poważny temat i tutaj naprawdę zachęcam, żeby nie zwlekać. Co można w domu zrobić? Jak najbardziej można nawet w domowych warunkach przeprowadzić pełne oczyszczanie wątroby metody Charyckiego, który my tutaj realizujemy cały czas. Jeżeli chcecie realnie uratować ten narząd, jak najbardziej powierzchne ziółka jak najbardziej nie wystarczą. Czyli suplementy też nie naprawiają tego problemu. Musicie wdrożyć nasz sprawdzony autorski protokół metody Aleksandra Charyckiego. To bezbolesny, ale niebywale głęboki detoks wątroby. Ma setki potwierdzonych żywych dowodów na naszych oczywiście klientach i też osób, którzy w domu to zrobili, którzy tak naprawdę tą wątrobę zrzucili balast kilogramów starych załogów i toksyn i odzyskując pełną moc regeneracyjną. Można w domu jak najbardziej dodatkowo zastosować poduszkę elektryczną, która też w ramach oczywiście oczyszczania wątroby stosujemy. Wtedy wątroba musi być przygotowana cieplnie. Używajcie specjalnej, profesjonalnej poduszki elektrycznej, która znajduje się również w naszym sklepie internetowym. To jest doskonałe, bezpieczne i równomierne dogrzewanie na obszar wątroby. Na prawy bok oczywiście od dolnego żebra w górę, tutaj nasza wątroba cała się jak najbardziej znajduje. I pod wpływem głębokiego ciepła z poduszki rurki żółciowe rozszerzają się i żółć może bezpiecznie odpłynąć. Co możecie jeszcze w domu zrobić? Wypić na przykład olej z astropestu, równolegle, codziennie pijemy go. On bardzo dobrze usprawnia pracę jelit, pracę wątroby, ale nie oczyszcza. Pamiętajcie, że przy takim problemie zdrowotnym, jak Pani tu wspomina, konieczna metoda oczyszczania wątroby. Jakie tutaj mamy badania, jeżeli chodzi o naukowe, które to udowadniają? Mamy tutaj oczywiście WHO, mamy tutaj też jak najbardziej WZW, czyli to jak najbardziej niepuste obietnice. Światowe tak naprawdę wytyczne opracowane przez World Health Organization WHO w zakresie leczenia wirusowego, jak najbardziej zapalenie wątroby, podkreślają, że redukcja obciążeń toksycznych organów zapobiega szybkiemu rozwoju marskości. Ponadto badania z dziedziny hipotermii lokalnej, czyli badania z PubMedu, udowadniają tak naprawdę, że zastosowanie miejscowego ciepła, poduszki elektrycznej na przykład, powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i dróg żółciowych.
czyli poprawiając tak naprawdę utlenienie zajętych wirusem tkanek. Oczyszczanie z załogu skutecznie obniża parametry enzymów wątrobowych. Warto to w domu jak najbardziej spróbować zrobić. Oczywiście część ludzi sobie z tym nie radzi, wtedy przyjeżdżają do nas ośrodka i my wtedy to robimy pierwszy krok po kroku, uczymy jak to prawidłowo realizować. Zgłosił się do nas jak najbardziej taki jeden mężczyzna z identycznym problemem HBS dodatnim i początkami marskości tak naprawdę wątrobowych. Tradycyjna medycyna powiedziała mu, nie ma na co czekać, trzeba szukać przeszczep. Po potężnym, wieloetapowym oczyszczaniu wątroby i kilogramów brudu i pobudzeniu komórek macierzystych u nas w naszym ośrodku Akademii, jego wątroba zregenerowała się do tego stopnia, że próby wątrobowe spadły do wartości książkowych. Więc to działa, tylko że jak ktoś myśli, że jak raz tabletkę czy raz przeprowadzi oczyszczanie i będzie skutecznie, niestety tak nie będzie. Trzeba zrobić to wielokrotnie, żeby cofnąć ten czas, który wątroba już było po prostu wiele miesięcy i lat oczywiście, po prostu przestało prawidłowo funkcjonować. Kolejne pytanie mamy tutaj od pani Monika na temat dlaczego boli po tłuszczu. Dlaczego boli po tłuszczu bez woreczka? Pani Monika, pytanie po usunięciu woreczka żółciowego mam dysfunkcję zwieracza oddiego, próbowała dietę keto albo bardzo źle się czuję na nim po posiłkach pełnych i proteiny i tłuszcze. Dostałem kolki po prawym boku. Czy nasz protokół oczyszczania wątroby jest dla nas bezpieczny? No i tutaj chciałbym zażartować trochę kolejnym przykład, gdzie zanim odpowiem na Wam o pytanie o wątrobie, że wiecie, jak spotykają się dwa narządy w organizmie, wątroba mówi do serca, słuchajcie, dlaczego ja jestem wiecznie taka zapracowana i spuchnięta? I serce na to mówi, bo nasz szef, mózg, przeczytał wczoraj na Facebooku o super diecie keto. Zjadł na śniadanie kostkę smalcu, popił to kawą, a teraz to Ty musisz za niego świecić oczami. I teraz pani Monika, zwieracz oddiego to bardzo ważny, okrężny tak naprawdę mięsień, tak jak na przykład mikroskopijny kranik, który łączy główny przełód żółciowy z dwunastnicą. Kiedy miałeś na przykład woreczek żółciowy, żółć produkowana przez wątrobę gromadziła się tam, spokojnie sobie czekała, aż coś zjesz i po jego chirurgicznym usunięciu żółć po prostu kapie non-stop prosto do tego zwieracza. Z powodu pooperacyjnego szoku, braku synchronizacji również i wiecznych stanów zapalnych na pewno, ten mięsień zaciska się w spazmie tak betonowe imadło. Daje to potworny ból, które to promieniuje, aż do łopatki, tak naprawdę i często mylony jest przez pogotowie z zawałem serca nawet. Wyobrażacie to sobie? Jakie to jest niebezpieczne jest? I dlaczego tak się dzieje? Dieta ketogeniczna, keto, opiera się na przywróceniu 70-80% tak naprawdę kalorii z samego przyjmowania tak naprawdę tłuszczu. Pamiętajcie o podstawowej zasadzie biologii. Tłuszcz trawi się jak najbardziej u nas w jelitach. Wyłącznie przy użyciu żółci, które produkuje gdzie? W naszej wątrobie. Zjedzenie góry tłustego boczku czy jajek na keto to sygnał alarmowy dla ciała dawać tą żółć. Wątroba błyskawicznie nasza jak najbardziej pompuje litry żółci, ale twój zaciśnięty z powodu dysfunkcji zwieracz oddiego tak naprawdę nie pozwala jej wypłynąć. Brak drożności. Tworzy się tak naprawdę rosnąca, gigantyczne ciśnienie w drogach żółciowych, które nazywamy tak naprawdę rozrywać się do bólu. Przejście na keto bez uprzedniego tak naprawdę przygotowania i udrożnienia wątroby, czyli tego organu, to jest u osoby bez woreczka to niemal medyczne samobójstwo. Dlatego ja nikomu nie polecam tak naprawdę przejście z dnia na dzień na keto i w ogóle jakakolwiek dieta to jest ograniczenie samemu siebie dostarczenie
jakichkolwiek składników, witamin, minerałów, tak zwanego naszego budulca dla funkcjonowania naszego ciała. Lepiej przeprowadzić kompleks oczyszczeń naszego organizmu i pozapomnieć o jakiejkolwiek diecie. Zróbcie to profilaktycznie i będzie skuteczniejsze i zdrowsze wasze zdrowie życia tak naprawdę. To wymaga bezwzględnego zastosowania naszych zaleceń tak naprawdę, które możecie również w domu zrobić. Część z nich, ale część oczywiście niestety nie. Na przykład pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, to jest mięta pieprzowa. Ma bardzo silne i udowodnione właściwości rozkurczające mięśnie gładkie. Zażycie jej przed tłustym tak naprawdę posiłkiem pomoże naturalnie zrelaksować i rozluźnić zaciśnięty zwierzę śródniego. Polecam herbatki ziołowe z miętą na przykład, które można też zastosować w domu. Kolejne, absolutnie jak najbardziej przychodzić na keto z dnia na dzień nie wolno. Zwiększajcie tak naprawdę ilość tłuszczu tak naprawdę po pół łyżeczki co kilka dni, żeby wasz organizm, ten tak naprawdę zwierzę zdążył tak naprawdę przyjmować tak naprawdę większe obowiązki, większe ilości. Kolejna rzecz. Pijcie w większej ilości na przykład lepszego przyswajalnego magnesu. Magnez to naturalny, biologiczny rozluźniacz dla każdego zaciśniętego naszego mięśnia w ludzkim ciele, również zapracowanego zwierzęcia śródniego. A żeby nie mieć skurczy czy bóli, tak naprawdę trzeba ograniczyć troszeczkę stresu i wtedy nie będziemy mieć jak najbardziej skurczy. Kolejna rzecz. W domu warto spróbować przeprowadzić oczyszczanie wątroby, czyli tego najważniejszego naszego organu, który wykonuje 200 nawet funkcji w naszym organizmie, składa się z 4 płatów, więc koniecznie trzeba wdrożyć sprawny nasz autorski, sprawdzony protokół głębokiego detoksu. Według metody Charyckiego mamy setki potwierdzonych żywych dowodów na klientach, którzy wątroby jak najbardziej zrzucili balast kilogramów starych załogów i toksyn, odzyskując pełną moc regeneracyjną, odmładzającą, człowiek się zdecydowanie lepiej się czuł. Jakie tutaj badania na ten temat mówią? Mamy tutaj na temat Cleveland Clinic i inne, które mówią o tym, że w swoich wytycznych dotyczących zespołu powikłań po wycięciu pęcherzyka żółciowego wyraźnie podkreśla, że gwałtowna dieta wytłuszczona, tak naprawdę wysokotłuszczowa, drastycznie zaostrza ataki dysfunkcji zwierzęcia śródniego i wymaga adaptacji. Pamiętajcie o tym, że to bardzo poważny temat. Ludzie naczytają się modnych diet, które niestety mają później swoje efekty uboczne. Trafiła do nas kiedyś udręczona kobieta, która z powodu bólu przy zwierzęciu śródniego była już przygotowana przez chirurga tak naprawdę do zabiegu przecięcia tego mięśnia. Na naszym turnusie w Akademii rozluźniliśmy ten zablokowany obszar gorącymi terapiami, masażami brzucha, specjalistycznymi naszymi tutaj metodami, na przykład też również na całe ciało. Udrożniliśmy zatory w wątrobie oczyszczającą i kolki znikły na dobre, a kobieta mogła tak naprawdę odwołać swój skalpel. A mężczyzna, który pamiętam, który do nas też przyjeżdżał około tam 50, bez woreczka próbował zrobić z YouTube modne domowe oczyszczanie oliwą z solą gorzką. Zemdlał z bólu w łazience na kafelkach. To jest bardzo niebezpieczne, bo możesz upaść i walnąć głową i już się nie obudzić. U nas w ośrodku przeprowadziliśmy oczyszczanie bezpiecznie, z wiedzą tak naprawdę perfekcyjnie przygotowującą jego kanały żółciowe pod okiem oczywiście naszych specjalistów poprzez te wszystkie zabiegi przygotowawcze. Przeszedł bardzo to łagodnie i efektywnie. Ostatecznie wydali mnóstwo błota żółciowego bez cienia bólu. Kolejne pytanie na temat kolki wątrobowych tak naprawdę przy ćwiczeniach. Pani Bridget tutaj zadaje nam pytanie, które przy robieniu tych skrętów, które polecamy 200 razy dziennie, czasami odczuwamy dyskomfort w miejscu tutaj wątroby, czyli od dolnego żebra w górę, to chyba kolka, to normalne czy przy ćwiczeniach, czy nie, czy w ogóle świadczy tak naprawdę co z naszą wątrobą. I co się wydarzyło tak naprawdę? Co to jest, Panie Bridget? To jest tak naprawdę, czujemy podczas tych ćwiczeń, że mechanicznie naciąganie, rozciąganie niezwykle ważnej struktury, które nazywane jest torebką Glissona. To jest torebka, która trzyma naszą wątrobę w takim, musicie wiedzieć, że to jest wątroba jest miękki mąż pełen krwi.
w ogóle nie posiada tak naprawdę nerwów ciuciowych bólowych. Można ją po prostu przeciąć chirurgicznie na żywo u człowieka i on nie odczuje bólu. Ból i kłucie w prawej stronie, czyli w tym miejscu, gdzie mamy żebro dolne już w górę i tutaj może się rozprzestrzenić w tej okolicy, to tak naprawdę tylko wtedy się pojawia, gdy wątroba jest chora, kiedy powiększona swoją objętość tak naprawdę puchnie od toksyn i mocno rozciąga cieniutką, ekstremalnie unerwioną koszulkę, z którą jest tak naprawdę fizycznie zapakowane, czyli właśnie w torebkę Glissona. Tak naprawdę to ćwiczenie, które my polecamy, ono jest naprawdę zdrowotne i polecamy wszystkim to robić, pomimo że tutaj się zadziała ta sytuacja. Twój ból to tak naprawdę dyskomfort aż 200 gwałtownych skrętów tułowia. Wynika tak naprawdę z czystego ucisku mechanicznego. Twoja wątroba jest bardzo prawdopodobnie powiększona i lekko nabita w środku załogami toksyn, starymi otłuszczeniem tak naprawdę. Stłuszczona wątroba lub gęsta, nieodprowadzoną żółcią tak naprawdę. Przy silnym wykręcaniu tułowia, tym ćwiczeniem, to twoje po prostu własne żebra, tak, napinają się i przypona uderza dosłownie, ta część uderza z góry w dół, miażdżąc tą powiększoną wątrobę. Rozciąga się torebka Glissona i odczuwasz to właśnie potężny, kujący ból, który potocznie nazywasz kolką. Druga, również możliwą opcją, że to może być pod wpływem wstrząsów, mały komyczek żółciowy zaczął się przepychać się do kanalików, tak naprawdę kanalikach wątrobowych, żeby się wydalić i on mógł podrażnić i ten ból mógł też wystąpić. Więc mamy tutaj dwie opcje. Co możemy w domu zrobić? Że możemy zrobić półprzysiady z rękami wyciągniętymi w górę, czyli podnosimy w górę, zamiast agresywnych na przykład tych skrętów, skręty to są świetne ćwiczenie, które pobudzamy nasze całe ciało tak naprawdę do ruchu, automasaż wewnętrznych organów robimy, kręgosłup lepiej funkcjonuje, czyli wtedy lepsze impulsy do naszego mózgu docierają, do tlenienia mózgu naszego lepiej występuje, ale przy tej sytuacji, żeby nie powodować, nie doprowadzać do bólu, to można zrobić dodatkowe ćwiczenie, gdzie podnosimy ręce, nabieramy powietrze, czyli rozpychamy nasze tutaj żebra, czyli robimy więcej miejsca tak naprawdę dla naszej chorej wątroby. Kolejna rzecz, możemy ciepłym rozluźnić troszeczkę, tak? Czyli możemy albo popić rano na przykład ciepłą wodą z cytryną, przed ćwiczeniem, po ćwiczeniu, czyli to troszkę spowoduje to, że przy ruchach szybciej, całkowicie bezboleśnie opuści ten tak naprawdę narząd, te zalegające żółć. Jak najbardziej wygrzewanie poduszką elektryczną też spowoduje to, że żółć będzie łatwiej wydalana z naszego organizmu, ale żeby zlikwidować nie objaw, ale przyczynę, powinniśmy tak naprawdę koniecznie wdrożyć naszą sprawdzoną metodę Hareckiego, autorska metoda głębokiego detoksu wątroby. Mamy, jak mówiłem, już setki potwierdzonych naszych osób, którzy świetnie to zrobili i w naszym ośrodku, i w domowych warunkach. Zlikwidowali swoje przyczyny dolegliwości. To jest bardzo fenomenalne i ciekawe, że ludzie potrafią nawet to w domu przeprowadzić i jeżeli oczywiście sobie nie radzą, to przyjeżdżają do nas. Jakie temu badania jak najbardziej mogą potwierdzić? Mamy tam przykład badania z Medline Plus, które mówią, że to jest renomowana baza, a także publikacje z Lancet potwierdzają, że ucisk mechaniczny na powiększoną torebkę wątrobową Glissona lub nagłe rozciągnięcie tych wiązadeł wątrobowo-przeponowych podczas wstrząsów bezpośrednio przyczynia się do tej dolegliwości. Ale wyrównanie i spowolnienie rytmu oddechowego, czyli spowolnienie oddechu oraz odciążenie jamy brzusznej to główne zatwierdzone standardy kliniczne i fizjoterapeutyczne oczywiście z radzeniem sobie z tym bólem. Więc jak najbardziej mieliśmy takie przypadki osób jak mężczyzna, który 30 około 5 lat ćwiczący sztuki walki cierpiał na ciągłe kłucie z prawej strony, czyli tutaj mówimy oczywiście od dolnego żebra w górę, podczas każdego tak naprawdę treningu i to zrujnowało jego formę, bo on nie mógł sobie po prostu ćwiczyć. Przeprowadziliśmy na nim nasz głęboki detoks wątroby, połączyliśmy unikalną terapię cieplną. Organizm wyrzucił z żółcią przerażającej ilości śluz i ciemnych zatorów.
od tej pory trenuje z pełnych obrotach możliwości. A co ciekawe, sportowcy czy piłkarz, maratończyk, czy na przykład inne sporty, które moglibyśmy teraz wymienić setki, osoby, które do nas przyjeżdżali, poprzez otwarcie, udrożnienie i oczyszczenie naszych najważniejszych filtrów organizmu, to oni mieli po powrocie naprawdę około 20-30% lepsze. Dlaczego tak się działo? Dlatego suplementy najdroższe nie poprawiają sytuacji, nawet jeżeli on się więcej rusza, ale jeżeli organy są zapchane. To musimy pamiętać, że musimy jak nasz samochód, zmienić filtr, wymienić olej, jedziemy dalej kolejny kilometr albo setki na przykład. Bardzo ważne, podkreślam, żeby o tym pamiętać. Kolejne pytanie mamy. Od Pani Joanny na temat, czy dzieci trzeba oczyścić z pasożytów. Czy można to przeprowadzić u 12-latków i w jaki to zrobić sposób? Pani Joanna, bardzo ważne pytanie. Oczyszczanie u dzieci to proces niezwykle delikatny, ale dzisiaj to absolutnie jest kluczowy. Chcę uświadomić jedno. Nastolatkowie są narażeni na gigantyczne, niespotykane nigdy wcześniej w historii ilości białego, rafinowanego cukru, toksycznych sztucznych barwników, słodzików oraz pestycydów tak naprawdę ze śmieciowego jedzenia. Co gorsza, dzieci są nagminnie w ukryciu narażone groźnymi pasożytami. Owsiki, lambie, groźne glisty jak najbardziej, które przynoszą codziennie ze szkoły, dotykają lampki, czy bawią się w piasku. Nie ma znaczenia. Są dookoła wszędzie, czy mamy zwierzęta, czy nie. Jak to się dzieje? Nasza wątroba, przede wszystkim u nastolatka, pracuje na najwyższych możliwych obrotach, próbując utrzymać rozwój młodego organizmu, a jednocześnie musi zwalczyć z tonami przetworzonego jedzenia, wybić tak naprawdę toksyny wydalane przez pasożytów. I co się dzieje, gdy ten organ nie wytrzymuje? Przeciążona wątroba, jelita u dziecka niemal zawsze skutkują wylegarnią nowych chorób. Pojawiają się silne alergie, astmy, wieczny kaszel, brak koncentracji, nagłe napady agresji i diagnozowany pochodny ADHD. Dlatego jako ekspert mówię Wam z całą stanowczością, tak, 12-latka czy nawet mniejsze dziecko nie tylko można, ale trzeba regularnie oczyścić z pasożytów i toksyn. Robimy to oczywiście w łagodniejszy sposób, opisany oczywiście według sprawdzonych instrukcji, które są oczywiście u nas dostępne. My przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia i w tym przypadku oczywiście rodzic przyjeżdża z niepełnoletnim dzieckiem, robimy albo obydwu tym osobom zabiegi, albo tylko rodzic musi się zaopiekować całościowo nad swoim dzieckiem, żeby przeprowadzić jak najefektywniej i bezpieczniej te wszystkie procesy. Da się to zrobić. Przeprowadzenie pełnego tak naprawdę oczyszczania w domu metodą oczyszczania wątroby według naszej metody jest możliwe. Zachęcam spróbować. Instrukcje są opisane, są skuteczne. Jeżeli oczywiście sobie z tym nie radzicie, no to wtedy możecie przyjechać do nas i my Wam w tym pomożemy, nauczymy jak krok po kroku sobie z tym poradzić. Oczywiście w domu też powinniśmy zrobić odrobaczanie przeciwpasożytnicze mieszanką ziołową. Nazywa się na przykład zdrowe jelita na bazie wrotyczu, piołunu, goździków. To jest gotowa, doskonałej jakości, idealne proporcje mieszanki znajduje się w naszym sklepie internetowym. To klasyczne, potężne, a przy odpowiednim redukowanym dla nastolatków dawkowaniu absolutnie bezpieczna trójca ziołowa. Uderza ona również we wszystkie praktycznie rodzaje pasożytów. Całkowity tak naprawdę również w domu cukrowy, czyli odstawić rafinowane cukry, w tym słodziki w jogurtach, te botaniki różne, słodkie napoje. Z diety dziecka na równe co najmniej 2 tygodnie trzeba odstawić, żeby tak naprawdę przy pracowanej naszej wątrobie odetchnąć i się zregenerować. A co najważniejsze, pasożyty nie będą dostawały swojej tak naprawdę energii jedzenia, czyli glukozy. Będą po prostu obumierać z głodu. Mamy różne na to potwierdzające badania, które potwierdzają WHO, że główne tak naprawdę światowe agencje zdrowia od dawna biją alarmy, chociaż nikt o tym nie powie Wam głośno w telewizji,
bo zgodnie z oficjalnym raportem WHO, World Health Organization i wytycznymi pediatrów subklinicznie zakażenia tak naprawdę pasożytu u dzieci szkolnych jednym z głównych problemów obniżających rozwój poznawczy, wzrost i trwale rujnujących rozwijającej się odporności. Jeżeli chodzi o metody naturoterapeutyczne, to setki badań publikowanych na PubMedzie udowadniają skuteczność naszej trójcy ziołowej, czyli piołun, wrotycz, goździki. Mają oficjalnie udokumentowane potężne działanie parażynów, nicienie i to wszystko bez drastycznych skutków ubocznych jakiejkolwiek chemii, które tak naprawdę też obciążają naszą wątrobę u dzieci. Mieliśmy tutaj, pamiętam tak, dziewczynka miała 10 lat, męcząca się ciężką astmą oskrzydłową i ogromną swędzeniem, wysypką na całym ciele. Przeprowadzenie tak naprawdę delikatnego płukania jej, głębokiego odbudowania mikrobiomu, oczyszczanie wątroby, nasze zabiegi te peelingowe, które odbudowują też skórę naszą, świetnie dożywiają. Po prostu po miesiącu duszności znikły całkowicie, zagrażające jej zdrowiu sterydy wziewne były tak naprawdę potrzebne. Zapamiętać, że nie zawsze lek, który na przykład astma i inne alergiczne, według medycyny nie jest do rozwiązania. To cały czas musisz przyjmować lek, żeby złagodzić objaw, ale przyczyna siedzi tu, w środku. Niestety nie jest tak szybko do zlikwidowania, jak wy niestety czasami myślicie. Mieliśmy też takiego 15-latka, który wiecznie był ospały, przemęczony, z potężnymi fioletowymi sińcami, które pod oczami, czyli co jest klasycznym znakiem toksynów tak naprawdę, co nerki już po prostu mogą wysiadać. Zastosowaliśmy dziecięcy na młody nasz protokół oczyszczania wątroby, kiedy jego wydalił garść pasożytów. Chłopiec zyskał piękne rumieńce na twarzy i witalność sportowca. I to dziecko do dnia dzisiejszego uprawia sport, biega w piłkę z rówieśnikami i ma, powiem szczerze, świetne wyniki, że prawdopodobnie będzie kolejny nasz Lewandowski. Jeżeli te porady dla Was wartościowe, kliknijcie subskrybuj, zostawcie łapkę w górę. To bardzo nam tak naprawdę pomaga docierać do ludzi potrzebujących tej pomocy, bo Wy o tym usłyszeliście, ale ta inna potrzebuje tego problemu, niestety nie dotarło, więc pomóżmy tak naprawdę naszemu kanału, żeby on mógł bardziej pójść w świat i dotrzeć do większego grono ludzi. Kolejne pytanie, i już dzisiaj możliwe, że ostatnie, to jest od Pani Aliny, czy koty powodują choroby? Czy koty to są poważne problemy, czy nie? Od wielu lat mam koty i ciągle choruję. Dziękuję za informacje o pasożytach od zwierząt domowych. I to już ostatni kot ma 11 lat i nigdy więcej. Takie pytania od Pani Aliny dostaliśmy. I co to jest tak naprawdę? Poruszyłeś potężny, tak naprawdę absolutnie przemilczany temat w naszym społeczeństwie. To zjawisko, o którym teraz nazywa się medycynie tak naprawdę infekcjami odzwierzęcymi. Psy i koty to bez wątpienia wspaniałe towarzysze życia. One świetnie nam pomagają, uspokajają, wyciszają i towarzyszą nam w życiu. Ale głośno i wyraźnie powiedzieć prawdę. Są one niezwykle często stałymi nosicielami i wektorami bardzo groźnymi dla człowieka zdrowia. Wręcz niszczycielskie pasożyty, takie jak taksoplazmoza, groźna glista kocia czy uciążliwa lamblia. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ większość ludzi nie zachowuje dystansu. Śpimy w jednym łóżku z kotami. Całujemy je. Dajemy im lizać nasze twarze. One nocą w naszych blatach kuchni i 10 minut temu wcześniej zakopywały swoimi łapkami w kuwecie odchody, chodząc po własnym właśnie kale. Miliony mikroskopijnych jaj, czy tak naprawdę cyst tych pasożytów w postaci niewidzialnego pyłu dostarczają tak naprawdę każdego dnia wprost do naszych ust, do naszego, tak naprawdę do naszych dłoni, czy tak naprawdę głębokiego do naszych dróg oddechowych poprzez kurz domowy, który się unosi. Dlaczego tak naprawdę, Alino, ciągle chorujesz? Ponieważ w tej chwili Twój wolnościowy, który ma wszystkie dookoła problemy zdrowotne, niestety jest zrujnowany do fundamentów i działa zaledwie
podejrzewam, że 10% swojej mocy. I przez całe 24 godziny na dobę on jest całkowicie wyczerpany tą walką z tak naprawdę niekończącą się inwazją pasożytów od kota, psa tak naprawdę w twojej krwi i w twoich tkankach. Pasożyty te są niezwykle żarłożerne. Oni bezprawnie kradną ci w środku, zjadają ci, jakby powiedzieć, czyli kradną ci twoje witaminy. Szczególnie żelazo, magnez, na przykład witaminy grupy B12, na przykład, a w zamian za to wydalają do ciebie, do twojego krwobiegu wprost potężne, zatruwające mózg neurotoksyny. Stąd bierze się tak naprawdę okropne, wieczne zmęczenie, nieustające infekcje, pojawiające się tak naprawdę zanienackie alergie, zimne bóle stawów i totalne załamanie sił obronnych. To jest temat, który niestety ludzie nie wierzą, zwłaszcza do weterynarza pójdziemy. Oczywiście ich odrobaczymy, ale o siebie zapominamy. Ale co ciekawe, to człowiek też przecież te zwierzęta zaraża, jeżeli sam się nie odrobaczył, prawda? Czyli co tu możemy zrobić? Koniecznie trzeba zrobić, jak najszybciej możecie wdrożyć kurację przeciwpasożytniczą, czyli wrotycz, pion, goździki. To są rzeczy, które możecie w domu dla siebie bezwzględnie każdy domownik, czyli każda osoba z domu powinna przeprowadzić, nie tylko oczywiście weterynarz oczywiście dla kota czy dla psa zwierzęta też powinien zrobić, ale wy w domu, jeżeli macie zwierzęta albo ktoś z sąsiadów blisko, to na pewno warto, żeby 2, nawet do 4 razy w roku profilaktycznie przejść potężne tak naprawdę odrobaczenie tymi trójką silnych ziołami, które wspominałem. Wrotycz, pion, goździki. To musimy pamiętać, że nie tylko nas zwierzęta zarażają pasożytami, ale również i my możemy zwierzęta zarazić, jeżeli one były odrobaczone, a my nie. Kolejna rzecz, którą warto wspomnieć, to jest przeprowadzenie pełnego oczyszczania wątroby, według oczywiście metody Charyckiego, która jest potwierdzona wieloletnim doświadczeniem i zadowolonymi klientami, którzy u nas byli i ci, którzy oczywiście zdalnie w domu wykonali taką samą metodę oczyszczania wątroby, wyrzucając z siebie kilogramy starych zanieczyszczeń, załóg, toksyn itd. Kolejna rzecz, co powinniśmy w domu zrobić, totalna higiena. Zmienić nawyki. Kuwetę sprzątamy wyłącznie i w czystych, jednorazowych rękawiczkach. Najlepiej nawet czasami mieć ochronną maseczkę, ponieważ to się wszystko, te zapachy, te wszystkie toksyny, tak samo ten pył się może w powietrzu unosić. Mycie zawsze dłoni po każdym tak naprawdę głaskaniu kota, kiedy siadamy za stół, czy oczywiście innego zwierzęcia. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważna, higiena to jest podstawa. Kolejną rzeczą tutaj możemy wspomnieć, jakie w tym przypadku badania potwierdzają naszą tutaj wypowiedź. I tutaj mamy WHO, CDC tutaj i co oni o tym mówią, że to nie jest tak naprawdę teoria spiskowa, to jest najtwardsza światowa medycyna i biologia. Najważniejsze władze zdrowotne, takie jak World Health Organization, czyli WHO, kategoryzuje ukrytą toksoplazmozę jako jeden z najważniejszych masowych i bagatelizowanych niestety zagrożeń dla życia publicznego na świecie. Wyobrażacie to sobie? Co więcej, w piśmie takim prestiżowym The Lancet, który również na różnych bazach medycznych, informacjach jak PubMed udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że przewlekłe zakażenie toksoplazmozą potężnie moduluje, a wręcz niebezpiecznie wycisza i dezinformuje ludzki układ odpornościowy. Ponadto te tak naprawdę neurotoksyny są już medycznie powiązane ze wzrostem zachorowań i schizofrenią, ciężkie depresje, ataki paniki, ponieważ pasożyt potrafi przenikać prosto do naszego tutaj mózgu. Wyobrażacie to sobie? Nie tylko w jelitach czy tam w innych organach, ale do mózgu, który potrafi nam niestety zakłócić prawidłową tak naprawdę tok myślenia. My mieliśmy jak najbardziej takich parę przypadków. Jeden z nich na przykład była kobieta, która od lat mająca
dużą hodowlę kotów z potężną mgłą mózgową, która tak naprawdę nie pozwalała jej normalnie pracować, silne bóle stawów, ciągłymi nawracającymi infekcjami. Badania potwierdziły u niej, że we krwi zaawansowana toksoplazmozę i lambrię. Wdrożyliśmy bardzo mocny 4-tygodniowy program detoksykacyjny, przeciwpasożytniczy u nas w Akademii. Kobieta dosłownie wydaliła z siebie gąszcz tak naprawdę obumarłych pasożytów i gnijących toksycznego śluzu. Jej zniszczona odporność wróciła do normy, jak tak naprawdę dotknięciem różdżki czarodziejki po 27 dniach. Mieliśmy jak najbardziej również bardzo chore małe dziecko, które mające tak naprawdę w domu dużego psa, maluch normalnie zmagał się tak naprawdę z dużymi problemami skórnymi, które niestety sterydy, maści już po prostu nie pomagały. Problemy były skórne dosyć spore. Dodatkowo matka zgłaszała głośne, wręcz niszczące szkliwo zgrzytanie zębami podczas snu. Klasyczny objaw reakcji układu nerwowego na toksyny robali. Nasze głębokie, tak naprawdę dobrane odpowiednio dla dziecka naturalne terapie przeciwpasożytnicze zadziałały doskonale. Objawy wycofało się, w nocy stało normalnie spać, a skóra wygoiła się, podrażnień jak najbardziej znikły wszystkie. Oczywiście te wszystkie nasze peelingi borowinowe świetnie na to działają. Więc tutaj mamy dzisiaj kompleks odpowiedzi zrealizowany. Więc drodzy Państwo, za nami bardzo gęsta, głęboka i merytoryczna analiza Waszych najczęstszych dolegliwości układu pokarmowego, bólu wątroby, walki z bezwzględnymi pasożytami. Bardzo dziękuję Wam serdecznie za to, że dotrwaliście do końca tej tak naprawdę lekcji. Dla tych osób brawo, ci, którzy wzięli długopis w dłoń i zapisali notatkę, jak ratować własne życie. Udowodniłem Wam dzisiaj, powołując się na tak naprawdę najtrwalsze badania naukowe z najlepszych uniwersytetów świata, że zdecydowana większość Waszych tak naprawdę bóli po jedzeniu, palących refluksu, chronicznego tak naprawdę powołującego się do nóg zmęczenia, to nic innego, to żadna genetyka taka uroda, to nie jest uroda taka, to nie jest taki wiek. To nie są choroby, które musicie mieć. Zrozumcie to w końcu. To brutalne skutki skrajnego zaniedbania, otłuszczonych organów, zatrucia chemią i jedzenia i kolonizujących tak naprawdę Was po cichu pasożytów, które powoli Was zjadają od środka. Oni tam siedzą i się cieszą. Źródła tak naprawdę i linki do badań, których dzisiaj omawialiśmy, możecie sprawdzić oczywiście w opisie pod tym filmem. Proste i tanie domowe metody, które dzisiaj w tym materiale przekazałam, odpowiednio ułożone w trakcie snu, zdrowe octy, metody oczyszczania wątroby, poduszki elektryczne, rewelacyjne zioło mieszanki, to oczywiście wspaniałe, mądry i absolutnie niezbędny pierwszy krok do ratunku, który już musicie wdrożyć w domach już od jutra rano. Ale posłuchajcie mnie przez chwilę bardzo poważnie. Powiem Wam prawdę, o której nikt Wam nie powie. Jeżeli Wy przez ostatnie 10, 20 albo 30 lat dzień po dniu rujnowaliście swoje cenne jelita, wyłączaliście żołądek i niszczyliście wątrobę śmieciowym jedzeniem, tonami sterydami z aptek, garściami środków przeciwbólowych, litrami alkoholu i cukru, naprawdę myślicie, że uda się Wam tak naprawdę rzuciem goździków, czy najlepsze mieszanko zioło, które mamy dostępne z szafki, obrócicie sobie tragiczny proces destrukcji i zgnienia tak naprawdę z dnia na dzień u Was w organizmie? Otóż powiem Wam z doświadczenia, że to fizycznie i biologicznie niemożliwe. Po wieloletnich, ciężkich, zrujnowanych farmakologicznie i opornych, tak naprawdę tak głębokich, zakorzenionych problemach przewlekłych, które dzisiaj opisaliśmy, doraźne plastry, tak naprawdę, które zakleimy, nie działają. Oni tylko przykryją objaw, ale nie likwidują przyczyny. Zrozumcie to. Do osiągnięcia tak naprawdę pełnego zdrowia potrzebna jest zmasowana, potężna i holistyczna regeneracja przeprowadzona na każdej tak naprawdę komórce Waszego organizmu. Wasze ciało to cudowny mechanizm. Ono pragnie żyć, ono samo potrafi się w każdej chwili, nawet najcięższej chorobie się wyleczyć. Jedyne co musicie zrobić,
my jako eksperci i to brutalnie rozbić, tak naprawdę usunąć to wszystkie fizyczne toksyny i energetyczne blokady, które nie umożliwiają to mu zrobić. I to, jeśli właśnie ta jest misja, którą zrobiliśmy, jedyne tak naprawdę miejsce na Ziemi, Akademię Medycyny Regeneracyjną, której my znajdujemy się oczywiście w Siebodzicach. Zrozumcie, wy absolutnie nie musicie się zgadzać na pokorne tak naprawdę znoszenie bólu do końca swoich dni i na rutynowe operacje wycinania swoich własnych organów. Przecież one są bardzo cenne, na które niestety medycyna nie ma po prostu pomysłu, bo leczy objawowo, a nie przyczynowo. Weźcie wreszcie odpowiedzialność za swoje zdrowie w swoje ręce, bo nikt inny tego wam nie zrobi. Wejdźcie na naszą stronę medycynoludowa.com. Przyjrzyjcie się tak naprawdę ogrom dowodów naszych sukcesów. Nie wahajcie się, zarezerwujcie termin naszego życiowego turnusu. Na miejscu, pod ścisłą kontrolą, pokażemy wam i zastosujemy na was najbardziej unikalne, sprawdzone od lat i niezwykle silne terapie naturalne. Rozbijemy toksyny, oczyścimy wasz zrujnowany organizm dosłownie do zera i pobudzimy go do potężnego nowego życia. Przestańcie wegetować. Czas zacząć żyć pełną piersią. Dziękuję wam serdecznie za ogrom zaufania, że widzimy się kolejny raz i życzę wam dużo zdrówka i do zobaczenia u nas w Akademii na Turnusie.